поселок был, это геологи тут жили. Czterdzieści lat minęło, od kiedy to wszystko się posypało. Coś nie do opisania. Idziemy teraz ogarnąć nasze te zezwolenia do tej strefy przygranicznej. Там я 2 копии сделал. Вы куда поедете? Только в этот же, да? На Ильичак же? Там купить в магазине что-нибудь нельзя, там нету магазина. Это заброшенный поселок, самый восточный в Кыргызстане. С этими, с Китаем. Там Да. ничего больше нету, да? Да, Там на больше, восток. дальше ничего нету. Там, возможно, живут максимум 100 семей. Это максимум. Да? А свою еду надо забрать, да? Там С только собой будет всё, за- да? Взять с собой. Там ничего нету. Там ничего нет. Даже лучше, если вы даже с собой завтрак возьмете. Это как А, По-моему. тоже, да. Потому что у них, это же далеко же, там магазинов нету, они там раз в месяц, может, сюда приезжают, закупаются, обратно уезжают. Может, вы приедете, там у них как раз закончится продукт. Да, всякое бывает. Чтобы у вас было представление, что куда ехать. Да? W końcu po około 5 czy 6 godzinach jazdy dotarliśmy na, w zasadzie można powiedzieć, koniec Kirgistanu. Do ostatniej ludzkiej osady na wschodzie Kirgistanu dalej już są tylko góry, a potem Chiny. Nic więcej. Dotarliśmy do miejscowości Inilczek, która jest starą sowiecką taką... Taką wioską, nie? Po prostu starą. No Sowieci tu chcieli, żeby wiesz, życie było. Przeprowadzili tu ludzi, żeby pracowali. Wydobywali tutaj miedź i coś jeszcze. ołów. Ołów, no. Te dwie rzeczy wydobywali, tam są szachty gdzieś. Jesteśmy mega podekscytowani, bo zapowiada się naprawdę turbo przygoda w tym miasteczku. W tym momencie mieszka tutaj około 30-40 rodzin. No i to jest wszystko, co zostało tak naprawdę z tego dawniej w zasadzie miasta, tak? Miasta robotniczego, które powstało tutaj po to, żeby zagospodarować kopalnie, które tutaj Związek Sowiecki Wymyślił, że będą. Pokażę Wam, gdzie i jak mieszkamy. Oto nasz czabański dom. Tutaj mamy tak kuchnię, powiedzmy. Tutaj jest jakiś taki dodatkowy pokój. No i tutaj nasz pokój, w którym będziemy spać. 4 łóżka. I to tyle w zasadzie. Myślę, że takie coś stoi, bo będzie w nocy bardzo zimno. No już teraz jest dość zimno, więc myślę, że może być jeszcze zimniej w nocy. Widziałeś kiedyś taki zegarek? Zegar taki? Nie, nigdy. To ludzie nie wymyślą sami, nie? Na pewno dobrze wskazuje porę obiadową. Dobra, to nasz kran. Tak naciskasz i woda wychodzi.
Odjechaliśmy kilka kilometrów od miasteczka, od tej głównej części miasteczka, żeby zobaczyć no, taką część, której budowa została rozpoczęta, ale się nigdy nie zakończyła, mianowicie takie domy mieszkalne, no bloki po prostu. No więc jak po prostu Związek Radziecki się rozpadł i już zaprzestano wydobycia tutaj w tych okolicznych kopalniach, no to wszystko zostawiono samo sobie. Jak zresztą większość obiektów w całej okolicy, nie? No i pan kierowca powiedział, że ten budynek prawie był gotowy do zamieszkania, ale jak wszystko rozpadło, to ludzie obkradli wszystko w środku, wiesz? Tak. Drzwi, coś tam, co mieli, wszystko poukradali, wiesz? Aha. Jakieś 40 lat minęło, od kiedy to wszystko się posypało tak naprawdę. No popatrzcie sami, nie? Muszę wam powiedzieć, że jesteśmy w tym miejscu jakąś godzinę, a już teraz jestem przekonany, że jest to jedno z najbardziej niesamowitych miejsc, jakich kiedykolwiek byłem. Jedyne co tutaj słychać to jest wiatr i ptaki, kruki czy wrony. To jest w ogóle takie coś, taka, nie wiem jak to się dokładnie do końca nazywa, ale na jednym filmiku na YouTubie z tego miejsca widziałem jakiś mieszkaniec właśnie narzekał, że pełno tutaj po terenie się tego wala. Kraj miał to, w sensie, no ktoś miał to usunąć, bo to jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, rakotwórcze, ale nic z tym nie zrobili. A dzieci wszędzie tu dookoła biegają, a to pełno się wala. To nie jest cyklotara, taki, żeby cię podtrzymało? Nie wiem. Bo jak założyliście tutaj nie rośnie nic zupełnie, bo jest za zimno tutaj. Jak na rośliny, tak samo drzewo niech nie rośnie, mi powiedział kierowca. Tylko jakieś takie malutkie krzaki. O, tak. Więc oni drewna nie mają, tutaj muszą zimą czymś palić, nie? Bo ogólnie to jesteśmy teraz na wysokości, nie chciałbym skłamać, ale wydaje mi się, że około 3000 metrów nad poziomem morza. Byliśmy na Przełęczy, w najwyższym punkcie 3800 byliśmy. Tam śnieg jeszcze był. No to może około 2000 tutaj teraz jest. W każdym razie dość wysoko, nie? Znaleźliśmy wejście do jakiejś opuszczonej kopalni. Zobaczymy co tutaj jest. Bardzo dziwne uczucie tutaj przez taką starą kopalnię. Czuję tak pewnego rodzaju niepewność. Ty też, kochanie? A ty już nie idź tak daleko może. No i cóż, stety lub niestety nic nie znaleźliśmy ciekawego. Nie szliśmy tam jakoś daleko, bo możliwe, że jakbyśmy przeszli 2-3 km, to coś byśmy znaleźli, jakieś, nie wiem, pozostałości, jakieś, nie wiem, narzędzia, czy coś takiego, no ale nie ma sensu chyba iść aż tak daleko. Ja się boję nawet jakiś daleko. Torunia nawet się boi. Więc widzicie. Pan mówił, że 3 km przeszli, jak raz z kimś się był, Tak? z turystami i dalej też można było iść, nic nie było, nie? Aha. Mamy dalej pozostałości całego tego kompleksu wydobywczego. Całkiem ciekawa konstrukcja.
Jeden pan, który tutaj mieszka od bardzo dawna, zgodził się z nami porozmawiać i nam trochę poopowiadać o życiu tutaj, o całym tym miasteczku. Раньше была больница, а А. потом ФАП стала только. Kiedyś było, wiesz, to jest szpital, a teraz na takiej zasadzie, że akuszerstwo, czyli że taki, wiesz, chyba ktoś jest w ciąży, jakieś takie rzeczy im robią, wiesz, odejdź proszę. I wiesz, Taka przychodnia po taka prostu. przychodnia teraz, ktoś, wiesz, jak zachoruje, robią jakieś takie, wiesz, pierwszy pomoc mniej więcej, ale jak kobiety rodzą, to i tak, jak już pan mówił, to na dół jadą, nie? Tu не можно. Директор школы, да, как бы все здесь живут. А если они учителя, директор школы, то государство им платит? Да, зарплату. А, нормально. У них Да. есть, значит, работа, Да. нормально. Учителя ФАП, они работают, государство платит. Ага. А, здесь вот, сейчас Здесь, нет да, уже. старая школа. А, Там tu była klub. starsza szkoła, pierwsza szkoła, czyli tej nie ma teraz. A tam pan mówi cały czas klub, A to my tam bardziej klub. chodzi taki, wiesz, pokój jakiś zabaw, nie? Так такое А, ну движение. да, чердак называется. Здравствуйте. Не знаю. Вы откуда приехали? Ja z Z Польши. А, с Польши? Да. А вы? Я А. с Ташкента. О, как хорошо. Это что такое? Маленькие. Ну как коврик. А, как Коврики. коврики. Это шерсть. Да, да. Да, 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 шерсть. Барани шерсть. А сейчас, ну, тоже делают и на базар выставляют, там покупают. Есть вот такие вот, это маленькие, есть побольше. Это мы по заказу делаем. А, вам заказывают, да, получается? Да, заказы из Бишкека приезжают, привозят Мы как сырье. НПО, неправительственная организация, мы так считаемся. Рукоделие. Да. А эти в Америку на заказ. A w Amerykę? В Америку, да, отправляют. Да. Они приходят, это все нам заказывают, мы шьем. Они приезжают через 6 месяцев. Эти заказы они берут, резко с нами рассчитываются. И опять заказ, да, да? опять. A ta только wy делаете или Нет, еще больше? здесь Да? в поселке женщины есть. 12 человек. А, работают. Да. Это Шердак, национальная же, вы же знаете, да, Шердаки. Там есть и игрушки, маленькие лошади на сувенир, и подставки, разные у нас, мы шьем разные изделия. Это поселка здесь библиотека. Дети, да, приходят? Все Дети приходят, взрослые, читают, это музыку. взрослые, а детская библиотека там. И Ага. детские тоже приходят сюда. Да? Это все на киргизском, на русском Нет, нету, на да? русском и на английском Ага. есть. Но в основном многие это русские книги. Это Советский Союз осталось, да, наверное? Советского Союза осталось. Но мы уже обогащаем с киргизскими книгами, чтобы много было. Здесь в основном русские книги. А киргизские книги, Да, вот книги теперь только приносим. заметила. Да, да. A здесь больше люди говорят на русском и на киргизском? Киргизском. На киргизском. А, здесь Все у вас понимают. На Все русском понимают. и на киргизском. А, все и на русском, и на Да. киргизском, да? Ну, редко кто не понимает. Ага. А Просто там в Бишкеке, в Такмаке, там в основном на русском, оказывается, у вас разговаривают, да, да? да, да, на русском. Здесь геологи приехали в начале 60-х годов. Разведку делали, ну потом понемножку поселок образовался. Да, Да. образовался. Здесь все было, магазин, столовые, клуб был. Городское условие было. Вот в домах все было это, паровое отопление, Условия все, да. городское условие, и туалет, ванна. А после Союза вот все этого не стало. Ну, тяжело, без работы Ну да. все остались. Магазины все закрылись. А как люди здесь зарабатывают на жизнь? Скот держат, в основном скот. А земледелия же нету здесь. Почва здесь это Плодородная, да, не дает. каменистая, песчаная. А у молодежи, да, какие планы? Они хотят как-то выехать или они больше остаются здесь? Что молодежь Ну, делает? молодежь тоже вот скотину держат, смотрят.
А если у вас была бы возможность, вы бы уехали куда-то в Бишкек, в Токмак или в Караколь, куда-то в другой город жить? Или все-таки хотели бы остаться? Но мы сюда да, привыкли здесь. Jak? Co To sądzisz? smutno, nie? Smutna historia, ale mimo wszystko oni są, jeszcze jakoś trzymają się razem. I zobacz, miałaś rację, nie? Że pana zapytaliśmy, on by nie chciał już, nie? Bo się przyzwyczaił tutaj. A jak tak można naprawdę jakby, nie wiem, urodziłeś się tu nawet bez takich warunków, wszystko im i tak to pasuje? Jak nawet mają gotowe coś do wyjścia, wyjechania, tak są tu siedzieć. Na przykład tu już chyba nikt nie mieszka. Zobacz jak to już wygląda. Zostawili, to powyjeżdżali. Widzisz? To chyba cały dom był jeden. Miejscami to wygląda tak, jakby to było jakieś bombardowanie normalnie, nie? Tak, no. Zrównane z ziemią po prostu. Pamiętasz, gdzie my mieszkamy? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dla mnie te tamtym wszystkie kierunku. domy, no gdzieś w tamtym kierunku na pewno, ale dla mnie wszystkie te domy są bardzo podobne. Tutaj mamy takie mini osiedle jakby, nie? No mi nie osiedlam, zgubiliśmy gdzie żyjemy, ty. Gdzie No, mieszkamy. zgubiliśmy drogę. W ogóle. Taka mała wiocha, a my i tak się zgubiliśmy. No. Na zakończenie naszej przygody tutaj w tej okolicy przyjechaliśmy na gorące źródła. Z tego co nawet gdzieś tam wyczytałem, to są podobno radioaktywne gorące źródła, ale nie wiem jak to interpretować. Jak wrażenie? Bardzo fajne, nawet nie jest mi zimno, serio. Chociaż wieje mocno, jest chłodno, ale jest mi zimno. Jest okej. Polecasz? Bardzo polecam. Dzień dobry. Przyniosłem tort. A Farunia jest w kurtce, bo pod spodem ma piżamę, w której wstydzi się pokazywać. A ty. To jest babci piżama. Moje przemyślenie takie, że trzeba doceniać to, co mamy. Ale naprawdę, dlaczego się śmiejesz? No tak, taka jest prawda. Ale czemu musiałaś tutaj przyjechać, żeby to zrozumieć? No dlatego, że jak mieszkam w miejscu i mam wszystkie, wiesz, uzgodnienie, wszystko mam, nie? No to wtedy, wiesz, zapominam o tym po prostu, nie? Wiesz, to codziennie to jest normalne, że mam łazienkę w domu, to jest normalne, że gorąca woda jest, pitna woda jest, gaz jest w domu, wiesz. No, I nad tym się nie zastanawiasz, tak? A jak tu przyjechaliśmy, wiadomo, oprócz pitnej wody nic nie mają więcej, oprócz prąda. Gazu nie mają, tak? Gorącej wody nie mają. Więc wiesz, takie nawet podstawowe rzeczy wtedy docenia, nie? Jeśli chodzi o całe to miejsce, to wydaje mi się, że najmniej korzystną kwestią w pobycie tutaj, w mieszkaniu tutaj jest jednak to, że to jest jakieś 5 godzin, minimalnie 5 godzin drogi do najbliższego miasteczka, tak? Do najbliższej stąd osady ludzkiej. Więc w razie gdyby była jakaś nagła potrzeba, gdyby coś się stało, no to jest bardzo ciężko. Tak, tak. Jak coś naglego się stanie, no to wtedy masakra, nie? 5 godzin wozi tego człowieka przez góry. Też kwestia z edukacją, nie? Że tutaj tylko te 4 klasy mają dostępne.
jeśli chcą dalej się kształcić, to muszą już do miasteczka pojechać, a wiadomo, że nie każdego każdego stać. będzie na to stać, po prostu nie każdy będzie miał ochotę wysyłać swoje dzieci do miasta. Też trochę dziwi nas takie jakieś, nie wiem, pewnego rodzaju zaniedbanie tutejszych ludzi, bo no już tyle lat trwa ta sytuacja, że tutaj w zasadzie wokół nie ma żadnego zajęcia takiego stałego, porządnego, a oni jakoś tak nie zadbają o te swoje domy, mimo tego, że byliby w stanie jakoś tam jednak coś uprawiać, jakieś warzywa czy owoce, tak? Można ubogacić tą ziemię, tak? Są na to sposoby. Tak, no. Nawet kierowca, z którym tutaj przyjechaliśmy, powiedział swoją teorię na ten temat, a mianowicie taką, że no Kirgizi ogólnie słyną z tego, że są leniwym narodem, tak sami oni twierdzą, no i on powiedział, że to według niego jest właśnie przyczyna tego, że tutaj jakoś tak ludzie nie zadbają bardziej o swoje o swoje Dobrobyt życie, tak, o taki, swój no. dobrobyt, tak, z tego względu, że no nie ma w nich odpowiednio dużo zapału. Jak dla mnie jest to fascynujące miejsce, ale równocześnie turbo przygnębiające, no bo jak się patrzy jednak na to wszystko i patrzy się też na perspektywy, No to zero perspektyw, nie? to jest średnio. No aczkolwiek to wszystko jest tak jakby właśnie z naszego punktu widzenia. Ci ludzie tutaj zupełnie inaczej na to patrzą. No, ale najbardziej szkoda jest mi młodzież tutejsza. No młodzież, tak. No bo tak naprawdę, no zobacz, oni nawet nie bawią się, cały dzień tak naprawdę w domu. No ludzi w ogóle nie widać na... No na cały dzień dzieci siedzą w domu na i co? ulicach. Zajmują się raczej młodszymi siostrami, braćmi młodszymi, tak? To jest życie dla nich. No przykro, ale w każdym razie fajne doświadczenie, nie? Doświadczyć takie coś. Od razu też się do domu za miękkim łóżkiem, za czystym pościelą, nie? Tak od razu, wiesz, wiadomo, doceniasz też- to, co masz wtedy, nie? A jak na co dzień, no to wiadomo, że wiesz, zapominasz o tym i chcesz coś więcej i więcej zawsze. Taka jest ludzka natura tak naprawdę. No generalnie to mi się wydaje, że akurat te warunki życia nie są aż takie tragiczne, żeby aż tak bardzo narzekać, tak? No bo sami bywaliśmy nawet w gorszych, tak? Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić dużo gorsze, ale mnie najbardziej właśnie przytłacza ten taki brak perspektyw i jednak mimo wszystko brak motywacji, ewidentnie widoczny brak motywacji do próby zmiany tego stanu rzeczy. No ale myślę, że to jest po prostu mój problem, nasz problem, dlatego że przyjechaliśmy z zupełnie innego środowiska i nie mamy tak naprawdę zielonego pojęcia, co siedzi w głowach tutejszych ludzi. No. Też turbo przykre, że oni zostali zostawieni tak po prostu sami sobie, No, nie? jest Że takie, nie? nikt się nimi w zasadzie nie zainteresował, tak? Że jak tak jakby przydatność tego miejsca się zakończyła, to automatycznie było to równoznaczne z brakiem przydatności tych ludzi. No. I no zero zainteresowania. Jedynie zainteresowanie jest wtedy, kiedy przychodzi czas płacenia podatków, no, które też muszą zapłacić. No tak. No więc wielka łapka w dół dla rządu kirgiskiego. No dobra, to wszystko, nie? 17 już jest, trzeba spać. Rano trzeba No wstać. tak. Trzymajcie się. Trzymaj się, widzu serdeczny. Bądź zdrów. Dobrze, to my Was żegnamy wszystkich. Dziękujemy, że dotarliście do końca. Goodbye. Jak będzie po kirgisku? Pa. Pa. Selma Syzbe? Salama Syzby, to dzień dobry. To nie wiem. No, po prostu papa. Papa.